Dobry, 6:45 i mgła dzisiaj. Mgła dzisiaj jak w Silent Hill. Ledwie co widać kontury wieży strażackiej. Wow. Ciekawe jaki jest mechanizm powstawania mgły. Mi się raczej kojarzy z takimi jesiennymi momentami. O, ale pańczyny widać. Zawrosie. We mgle. Mega ciekawe to. Tam gdzieś jest teoretycznie wschód słońca. Ale mgła jest taka gęsta dzisiaj, że no nie jest tak łatwo jednoznacznie określić, w której strony słońce świeci. W sumie nie dziwię się, że się ludzie gubią we mgle. Jak jest tak rozproszone słońce, jak światło jak teraz, to faktycznie nie ma żadnego punktu odniesienia, gdzie wschód, zachód, północ, południe, skąd się przyszło, dokąd się idzie, można krążyć w kółko. Nie dlatego, że się nie widzi obiektów, tylko nie widzi się słońca. Ciekawe. Zakwitła nam mandarynka i tak pachnie na pół domu. Niesamowite to jest. I nie pachnie mandarynką, pachnie jakimiś takimi zapachami innymi, kwiatowymi. Jak ktoś ma ochotę na fajne zapachy w domu przez kilka dni, to mandarynkę zdecydowanie polecam. No owoców z niej nie będzie, bo zbyt chłodny klimat, ale pachnie niesamowicie. Dzisiaj jest sytuacja spacerowa zbliżona do wczorajszej, że troszkę chłodniej i troszkę więcej pada. No, ale mam dzisiaj wam coś do powiedzenia ciekawego, albo i nie. W sumie dla mnie ciekawe, ale dla świata wcale nie musi być aż takie ciekawe. Także zapraszam. Możemy jeszcze zobaczyć kapliczkę w sumie w tym ujęciu. Jeszcze nie pokazywałem jej. A kapliczki zawsze są ciekawe. No więc jakiś czas temu mówiłem o tym, że tak sobie zaplanowałem idealny dzień, który nie ma jakichś takich dużych anomalii, dużych zmian, w oparciu o rytm słoneczny. Czyli, że nie idę spać, kiedy jest jasno i nie wstaję, kiedy jest ciemno. I takie sobie zasady ustaliłem i śpię powiedzmy między 9 a 7 godzin. Takie 3 zasady. No i okazuje się, że właśnie według tego planu można sobie zbudować jakby rytm dobowy. Szczególnie jak się ma w miarę elastyczne godziny pracy i w miarę elastyczne jakieś rzeczy do zrobienia w ciągu dnia, jakieś sprawunki. No więc tak sobie zrobiłem. No i tak sobie to koduję już, tak sobie to wyliczam od 3 lat mniej więcej. Dodatkowo do tego wpiąłem żarówki sterowane przez komputer i jak jest czas do spania, to żarówki się ściemniają i zmieniają kolor ku bardziej takiemu ciepłemu, przytulnemu. Jak jest dzień, to maksymalnie jasne i maksymalnie białe, żeby pobudzać dzień, pobudzać oczy do pobudzenia ciała. No i tak sobie to ustawiłem, ale tam oczywiście mam jakieś różne mniejsze, większe błędy, typu jak długo ma się ściemniać światło, o której tak naprawdę powinno się rozjaśniać, takie różne detale, którymi dochodzimy do prób i błędów. No i teraz jestem już bardzo zadowolony z mojego projektu. Bardzo fajnie to już działa, ale ostatnio odkryłem znowu właśnie kolejną rzecz do ulepszenia, czyli moment chodzenia spać. Czyli nie chcę iść spać, kiedy jest jasno. No to działa w okresie letnim, bo noc jest krótka, więc idę spać, kiedy już jest ciemno, tak naprawdę ciemno, i wstaję ileś tam minut po wschodzie słońca. Jak są noce bardzo długie, takie zimowe, no to wtedy się trzymam wschodu słońca i idę spać, jak już jest ciemno, ale zasada właśnie druga mówiła, że nie wstaję, gdy jest ciemno, więc tak to działa. No i teraz ustawiłem sobie, że idę spać zgodnie z zmierzchem. No i sobie to wszystko zaprogramowałem, fajnie się światła ściemniały, fajnie sobie szedłem spać, ale okazało się to być trochę niepraktyczne, bo aktualnie to jest mniej więcej godzina 20:43, jakoś tak.
Więc o 20:43 iść spać, kiedy tutaj dzieciaki mają wakacje, jeszcze szaleją, ludzie żyją, działają. No i wstaję tam, powiedzmy, ta 20 plus 9, no to 5:40 odpowiednio. Maksymalnie o tej porze wstaję. No więc okej, godzina wstawania może być akceptowalna, ale spania tak średnio pasowała. No i tak sobie patrzę na te zmierzchy. Okazuje się, że są 3 rodzaje zmierzchu. Jest zmierzch cywilny, czyli ten, według którego ja używałem. To jest taki zmierzch, gdzie tam słońce formalnie schodzi 6 stopni za horyzont, a definicja taka mniej formalna jest taka, że już generalnie robi się na tyle ciemno, że na zewnątrz można już włączać światło. To jest już po zachodzie słońca, ale jeszcze jest jasno, więc tam jest taka granica właśnie tych 6 stopni za horyzontem. Później jest zmierzch żeglarski, czy morski, czy jakiś taki, już jest 12 stopni za horyzontem i tam już pisało, że obiekty przestają być rozróżnialne na horyzoncie, czyli wszystko staje się taką maziajką. No i jest trzeci zmierzch astronomiczny. Przyjmuje się, że to jest 18 stopni za horyzontem i to jest moment, w którym już żadne światło się nie odbija od atmosfery, już nie ma żadnych przybłysków światła i to jest moment, w którym można rozpocząć obserwacje astronomiczne. Ma to sens, nic nie przeszkadza. No i ja korzystałem ze zmierzchu cywilnego, czyli 20:40. Jak sobie zobaczyłem w tabelę, to okazuje się, że zmierzch astronomiczny to jest 22:15, 13, jakoś tak, teraz z pamięci mówię. Więc generalnie 1,5 godziny później. I jak tak sobie popatrzyłem za okno, to faktycznie ma to więcej sensu. To jest dopiero moment, w którym się robi ciemno, więc tak miałem nie iść spać, gdy jest jasno, a jak zasłaniam okna, gdy idę spać, to jeszcze faktycznie trochę jasno jest. Także wydaje mi się, że w ten sposób dopracowałem trochę model dnia idealnego. No i wraz z tym przesunięciem ja też później będę wstawał, później będę rozpoczynał okno żywieniowe. Takie tam detale. Generalnie przesuwam się o 1,5 strefy czasowej. Brzmi to absurdalnie, bo ktoś mógłby zapytać się, ale stary, ale ty żyjesz według zegarka? Całkowicie wszystko robisz według zegarka? No i okazuje się, że nie, że to jest opcja, którą sobie wymyśliłem, więc jeżeli mnie coś takiego nie interesuje, bo mam jakieś ciekawsze, ważniejsze sprawy do zrobienia, na przykład, nie wiem, gliczuje mi się renderowanie wideo, no to sobie posiedzę dłużej i sobie to wideo wystartuję jeszcze raz. Jeżeli na przykład jedziemy gdzieś i potrzebuję wstać wcześniej, no to wstaję wcześniej i jedziemy gdzieś. Jeżeli jestem zmęczony, schorowany i nie daję rady wstać wcześniej, wstaję później. Także to są takie wytyczne, które sobie wyliczyłem dla idealnego, hipotetycznego dnia, gdzie nie miałbym nic lepszego, nie miałbym jakby lepszego powodu, ważnego powodu, żeby zrezygnować z tych sobie godzin, z tych wyliczeń. A tak naprawdę to nie trzeba mieć komputera, wystarczy sobie jakieś tabele obliczonych już zmierzchów dla danego punktu geograficznego po prostu wydrukować albo przepisać i sobie według nich sobie popatrzeć, poplanować, jak ktoś chce tak ambitnie. No i jeszcze poranki, no to też tu przeniosłem się na zmierzch astronomiczny, więc poranki chciałoby się symetrycznie przejść na świt astronomiczny. Ale nie, to już jest abstrakcyjna pora, bo to już jest trzecia coś. Więc zdecydowanie ten moment świtu cywilnego, który jest troszkę przed te 6 stopni kątowych przed świtem, to jest dobry moment, żeby właśnie wstać, wyczołgać się z łóżka, ubrać się, znaleźć psa, zabrać go i się poszwendać właśnie 15 minut w okolicach wtedy już wschodu słońca i wtedy skorzystać z benefitów porannego słońca. Dobra, na dzisiaj będzie chyba tyle. Przekazałem sobie na przyszłość i przy okazji całemu światu moją złotą myśl na temat komary cyklu dobowego.
I trochę mnie już boli ręka, bo niosę parasol, trzymam 3 palcami. Lawiruję nad kamerą, żeby się przypadkiem nie zamoczyła. Także jest to średnio przyjemne. Jeszcze omijam ślimaki, których jest dość dużo. Także no, myślę, że to będzie fajne podsumowanie dzisiejszego dnia. Nic tu więcej się nie wydarzy. Nic spektakularnego raczej nie zobaczymy. Więc myślę, że jest dobry moment, żeby zakończyć. Także dziękuję bardzo za obejrzenie. Zachęcam do dyskusji i do zobaczenia kiedyś. Hej!